Ostatnio przy poście i filmie o moim niskonakładowym systemie jedzenia za 432 zł miesięcznie masa osób pytała, dlaczego w ogóle podchodzę do kuchni jak do taśmy produkcyjnej w fabryce. Odpowiedź jest prosta. Marnowanie czasu na zbędne operacje w domu mnie wkurza i dokładnie tą samą zasadę usunięcie etapu pośredniego i przejście ze stanu układania do dynamicznych klocków. Teoretycznie podobne do mojego systemu jest szafa kapsułowa, ale standardowo nie posiadają dynamizacji. Co to znaczy? Na przykład jadłospisy i przepisy do stanów statycznych. Modułowe przejście na mrożonki i puszki to stan dynamiczny. I w tym materiale zrobimy dokładnie to samo, tylko w szafie. Normalnie nazywalibyśmy to szafą kapsułową, ale szafa kapsułowa optymalizuje zawartość garderoby, a mój system Zero Sorting optymalizuje cały proces korzystania z garderoby. Zarządzanie garderobą wymaga szeregu mikroczynności, które nie tworzą dla użytkownika istotnej wartości. Sortowanie prania według koloru rodzaju, rozdzielenie rzeczy do odpowiednich cykli, parowanie skarpet, wybieranie kompatybilnego stroju, składanie ręczników, organizowanie rzeczy po praniu. Obecnie część problemu została już rozwiązana. Brudne ubranie kosz, pralka, suszarka, wieszak. Dowolny element założenia. Celem IFR jest możliwość ubierania się na ślepo. Główna sprzeczność to im większa różnorodność, tym więcej decyzji i większa potrzeba sortowania. Celem więc nie jest lepsze zarządzanie różnorodnością, lecz usunięcie różnorodności, która nie daje wystarczającej wartości. Także kierunek optymalizacji to nie jak szybciej sortować, lecz jak sprawić, żeby sortowanie przestało być potrzebne. Jak widać na zdjęciach, analiza funkcjonalna u mnie jest płakata, bo mam nie tylko 4 szafy 2-metrowe na 103 cm z 2 szufladami każda, wieszaki, jeden kosz na brudne pranie, pralkę, ale również suszarkę, która rozwiązuje mi wiele sprzeczności naraz, jak brak prasowania. Mam też około 70 elementów górnej garderoby i 42 elementów dolnej garderoby. Wiem też, jakie rzeczywiście wykorzystuję koszulki, głównie niebieskie i ciemnoniebieskie, spodnie jeans i szare, skarpetki praktycznie wyłącznie białe, grube skarpetki nieużywane. To bardzo istotna informacja, ponieważ pokazuje rzeczywisty popyt, a nie teoretyczną funkcjonalność posiadanej rzeczy. Na pierwszy rzut oka 109 elementów wygląda jak ogromna garderoba, ale dla systemu Zero Sorting liczba sztuk nie jest głównym parametrem. Liczy się liczba różnych reguł, które musisz pamiętać. Możesz mieć 30 identycznych niebieskich odcieni t-shirtów i praktycznie zero problemu, a możesz mieć 10 t-shirtów w 10 różnych kolorach i znacznie większy problem. Dlatego nie proponowałbym od razu minimalistycznego wyrzucić połowę garderoby, to byłoby rozwiązanie niewłaściwego problemu. Patrząc na moją szafę można rozróżnić codzienna lekka t-shirt, codzienna cieplejsza, długie rękawy plus bluzy, specjalne koszule, zewnętrzne kurtki, piżamy i koniec. Spodnie, długie, krótkie, jeans plus szare, specjalne, czarne, garniturowe, oliwkowe, zimowe itd. Piżamy i koniec. Moja garderoba już spontanicznie ewoluowała w kierunku standaryzacji. Dodatkowa przygródka na skarpetki rozwiązuje problem, który powstał dlatego, że kupiliśmy różne skarpetki. Bardziej radykalna unifikacja usunęłaby problem. Czarny jest problemem systemowym. Jeśli masz dużo czarnych ubrań, masz dwie możliwości. Pierwsze, zostawić je, ale wtedy czarne równa się czarne pranie. Druga opcja to stopniowo wyeliminować czarne rzeczy z codziennej garderoby. Nie wyrzucać ich, po prostu zużywa się czarna koszulka, kupujesz niebieską granatową. Po kilku latach czarny przestaje być problemem. To jest zdecydowanie lepsze ekonomicznie niż przeprowadzenie jednorazowej rewolucji garderoby. Z czasem wówczas zmienisz 5 cyklów prania codzienne, białe, czarne ręczniki, pościel na 3 codzienne, niebieskie ręczniki, pościel. Ręczniki są obecnie najsłabszym ogniwem całego systemu. Jeśli chcę naprawdę dojść do minimalnego kosztu psychicznego, nie powinny być składane. Nie potrzebujesz perfekcyjnego hotelowego składania, jeżeli ręcznik jest funkcjonalnie identyczny niezależnie od tego jak jest złożony, składanie jest czystym kosztem. Istnieje kilka opcji. Pierwsza, zwijaj ręczniki zamiast je składać. Druga opcja, kosz na czyste ręczniki. Podobny system można by zrobić w przypadku pościeli. Aczkolwiek nie optymalizowałbym pościeli tylko dlatego, że można. Natomiast jeśli samo składanie jest dla Ciebie psychicznie nieproporcjonalnie irytujące, wtedy warto je usunąć. Najlepiej przez wykorzystanie samej poszewki jako pojemnika na cały komplet. To byłoby najbardziej eleganckie rozwiązanie, bo nie wymagałoby nawet zmiany mebli. W idealnym wypadku Twoja garderoba z czasem będzie wyglądać mniej więcej tak. Jeśli chodzi o buty, to moja obecna kolekcja liczy 9 par i zawiera sporą redundancję funkcjonalną. Nadmiar w kategorii wsuwane buty tekstylne siatka aż 4 pary. Wszystkie 4 pary pełnią identyczną rolę jako lekkie, przewiewne buty na suchą pogodę. Dublowanie w kategorii czarne sneakersy wiązane 2 pary. Oba modele obsługują ten sam profil wizualny. Dublowanie w kategorii klapki, obuwie domowe i ogrodowe 2 pary.
2 pary piankowego obuwia do wsuwania na szybko. Jeżeli mam 4 wsuwane i wszystkie są równie dobre, to z punktu widzenia zero sorting masz 4 źródła wyboru. Ale jeśli masz 2 identyczne codzienne buty, jeden jest aktualnie mokry, to masz 0 dodatkowej decyzji. Wręcz przeciwnie, druga para jest redundancją zwiększającą odporność systemu. Dlatego nie powiedziałbym, że redundancja jest zła, tylko niepotrzebna różnorodność jest zła. Redundancja identycznych funkcjonalnie elementów może być dobra. Problemem jest jednak, gdy są rzeczywiście wymienne funkcjonalnie. To 4 różne modele nie dają Ci 4 razy większej funkcjonalności. Dają Ci przede wszystkim więcej wyboru, a cel brzmi nie wybierać. Częściowo mam spontaniczną ewolucję w kierunku standaryzacji, bo mam 2 modele wsuwane w kolorze szarym, spełniające swoje funkcje. Dodatkowe kolory to dodatkowa złożoność. Zatem pozostałe pary mogą spokojnie wycofywać się naturalnie z użycia oddania sprzedaż. Crocsy i klapki mogą wydawać się redundancne, ale niekoniecznie. W moim wypadku pełnią 2 różne funkcje. Crocsy na szybkie wyjścia, a klapki po mieszkaniu. W przyszłości kupowałbym wyłącznie jeden model czarnych, szarych, wsuwanych sneakersów i wymieniał po zużyciu. Wtedy decyzja o wyborze butów rano znika całkowicie. Wybór sprowadza się do czy pada deszcz, tak, trekkingowe, nie, wsuwane. Jeśli chodzi o czyszczenie butów, to sprawa jest bardzo prosta. Pralka i suszę klimatyzacją. Wyjątkiem są buty nieprzemakalne Go Soft, gdzie zwykle wystarcza przetarcie wilgotną szmatką. A Crocsy klapki wystarczy spłukać.